Witam na moim kanale YouTube i w serii Czym jest? Jest to odcinek o świadomości, o samoświadomości i o spokoju wewnętrznym. I chciałabym dać na koniec przepis, w jaki sposób osiągnąć ten stan świadomości, stan samoświadomości i w jaki sposób można mieć spokój wewnętrzny i utrzymać ten spokój wewnętrzny. Wykonałam bardzo dużo prób nagrania i w ogóle samo nagrywanie na YouTube może nie jest dla mnie jakąś nowością, ale generalnie ciężko mi było zebrać taką formę przekazu, żeby dotrzeć do Was, odpowiedzieć na Wasze pytanie i tak jakby sprostać oczekiwaniom tego, tych wszystkich Was oglądających. Z mojej perspektywy i to może brzmi tak trochę banalnie, ale czuję to oczekiwanie tak jakby na sobie i tak jak próbuję o czymś powiedzieć, to każde te moje poprzednie nagrania, oczywiście nie wstawię tu wszystkich, bo to bez sensu, każde moje poprzednie nagranie kończyło się tym, że zaczynając mówić o jednej rzeczy, wytrącałam się tym, żeby powiedzieć w ogóle o czymś innym i wykonałam tyle prób, że teraz chciałabym po prostu skupić się na wstępie, na tym, czym jest świadomość. I wiem, że oglądając moje filmiki macie dużo pytań, ja te pytania niektóre odbieram. Niestety, też możecie się tego nauczyć, ja chciałabym Was tego nauczyć też. Z jednej strony to jest przeszkadzające, z drugiej strony bardzo pomocne, bo takie czytanie energii. Generalnie chciałabym się bardziej skupić teraz na tym, czym jest świadomość, czym jest samoświadomość, jak dojść do tego, żeby mieć taki spokojny stan medytacyjny, bo stan medytacyjny, tym czym ja nazywam stan medytacyjny, jest wyjściowym stanem umysłu, energii, pola energii do wszystkich tak jakby tych niefizycznych doświadczeń i tego wszystkiego, co można z tego stanu mieć. Po prostu to jest tak jakby wstęp do tego wszystkiego, co można uzyskać z czytania energii i to naprawdę w dużym zakresie. Wszystko to, o czym słyszycie, że ludzie mogą mieć, że jogini lewitują nawet, że ktoś tam czyta w myślach, no to nie jest bajka, ja też to potrafię, że są ludzie, którzy widzą przyszłość i to spontanicznie. Oni też mają ten stan medytacyjny, jak ja to nazywam, i wprowadzają się po prostu w ten stan medytacyjny i to nie jest tylko dla wybranych. Znaczy w pewnym sensie jest dla wybranych, bo nie każdy to potrafi. I są ludzie, którzy tak jakby są na tyle zamknięci, że nawet poświęcając im pół życia, to ciężko by było w ten stan medytacyjny ich prowadzić, ale skupmy się na tym, że mam nadzieję, że większość z Was, bo wiem, że dużo jest świetlistych i bardzo świetlistych już osób, po prostu czeka tylko na jakieś instrukcje, na to, żeby powiedzieć, żeby ktoś im powiedział, dobra, ty jesteś na tym i na tym etapie i teraz możesz zrobić to i tamto. No i właśnie takie coś taką poradę chciałabym tym osobom dać. I wiem, że to tak jakby zaowocuje tym, że
wy, będąc w swoim otoczeniu, mając tą wyższą świadomość, podnosząc ją na jeszcze wyższy poziom świadomości, po prostu emanujecie tym naokoło i tak jakby zarażacie tym światłem wszystkich naokoło. Także zależy mi bardzo na tym, żeby Ziemia podniosła wibracje, żeby wszyscy ludzie podnieśli swoje wibracje i to właściwie, mam nadzieję, dzieje się na naszych oczach, tak? I te wszystkie energie już mają jakiś tam stopień bardziej zaawansowany, o niebo bardziej zaawansowany niż te 20 lat temu, jak ja wiedziałam, że jednak coś tam mam, ale nie mogłam się z tym pokazać, bo byłabym uznana za wariatkę, tak? Albo no, wiadomo jak skończyła. Także generalnie świadomość, samoświadomość jest tym, czym to jest, tak? Chciałabym teraz odpowiedzieć na pytanie, czym jest samoświadomość, czym jest świadomość. To nie jest tak, jak wielu ludzi pisało na różnych forach i czytałam różne komentarze na ten temat, że to jest jakiś tam stan oświecenia i to oświecenie to nie wiadomo co, jakieś cuda, niewidy i w ogóle. Że to już człowiek, nie wiem, wyglądałby jak Jezus, tak? Tylko, że to stan samoświadomości to jest w ogóle bardzo zróżnicowany stan. To nie jest jeden stan, tak jak wiele ryb jest w oceanie i nawet jeden gatunek ma ileś tam podgatunków i coś takiego, tak? No to generalnie ten stan świadomości naprawdę ma bardzo wiele różnych odmian, jeżeli my chcemy powiedzieć, w zależności od tego, do czego dana osoba wykorzystuje ten stan świadomości. Czym jest tak jakby, w czym jest dobra, jaki ma talent. I na swojej drodze duchowej w moim życiu spotkałam bardzo dużo osób, które miały bardzo wyszczególnione talenty i ja jestem bardzo zadowolona, że je w ogóle spotkałam i one dały mi dużo światła w mojej drodze, w moim życiu, szczególnie w ostatnich bardzo ciężkich latach, ale pomijając ten temat. Te osoby tak jakby i tak mają tą swoją świadomość ukierunkowaną właśnie na ten talent. Albo odwrotnie. Ten talent kierunkowuje ich samoświadomość i to, co robią w swoim życiu, czym się będą zajmować, to jak wibrują i w ogóle tak jakby cała ich egzystencja na ziemi jest tak jakby zabarwiona właśnie tym talentem. I wiadomo, że skoro już wszystko idzie tak jakby tylko w kierunku tego talentu, to chodzi o to, żeby ten talent znaleźć w sobie, tak? Żeby być świadomym również tej energii, w czym jesteśmy dobrzy i to nie chodzi o wybór zawodu nawet, a to już jest takie bardzo przyziemny wybór zawodu, a cała ta energia wszystkiego, co robimy w swoim życiu, wszystkiego, naprawdę, codziennie, jakie mamy rytuały, jak się odnosimy do innych, jaką energię tworzymy naokoło siebie, jak ją wyczuwa tak jakby inna osoba, inne osoby, to też jest właśnie zabarwione tym talentem. I to się mówi, ogólnie rzecz biorąc, to jest bardzo zróżnicowana energia i w ogóle tak jak człowiek składa się, to już jest wzięte z książek, że składa się z 16 mniej więcej, ileś tam było 8, chyba 12 i największa liczba tych ciał energetycznych to 16. Ja przyjmuję, że tych ciał jest 16. Oczywiście ciężko podzielić tą energię
tą energię człowieka, duszy, na jakieś specyficzne kategorie, żeby to nie było związane z czymś innym. Więc zawsze to, jeżeli mówimy o jakimś ciele energetycznym, wiadomo, że ono wiąże się z innym w jakiś tam sposób. To nie jest... To tak jak mieszanie kolorów na przykład. Jeżeli zmieszamy czerwony z żółtym, będzie jakiś tam pomarańczowy, tak? I w zależności od tego, jak dużo tego czerwonego będzie, jak żółtego, nie wiem, może to przykład jest taki nie za bardzo, niezbyt dobry, ale generalnie chodzi o to, że na tym pole energii, jakim jest człowiek, w ogóle jest tak jakby w różnych perspektywach. I ta perspektywa fizyczna jest tą taką jakby najcięższą, no ciężko powiedzieć najcięższą. Po prostu jest tą materialną, a człowiek ma tych energii i te perspektywy energetyczne bardzo różne i z każdej z nich można tak jakby wyodrębnić ciało energetyczne człowieka. Wiem, że ja troszeczkę to za wiele powiedziałam, ale to zależy od tego, z jakiej perspektywy my patrzymy po prostu na ciało człowieka. Jeżeli powiemy o kimś, nie wiem, mając filtr, właśnie, może filtr to takie niezbyt dobre dopasowane słowo. Jeżeli powiemy o kimś i chcąc określić cokolwiek, tak jakby musimy wiedzieć, czego chcemy, znaczy w jakim zakresie chcemy się dowiedzieć. I nie można powiedzieć, że no dobrze, teraz tak jakby wiedza na mnie spływa i ja teraz jestem zatrzęsiona tym wszystkimi informacjami. No człowiek by zwariował po prostu, nie da się czegoś takiego zrobić, po prostu nie ma nawet sensu. I jak ja zadaję pytanie i sięgam energią, bo czuję tą energię bardzo wyraźnie, że po prostu sięgam gdzieś tą energią, ona nie jest we mnie, tylko tą informację zasięgam gdzieś tam. I to tak jakby moja niefizyczna ręka gdzieś tam sięgała i tą energię próbowała uchwycić albo ją skopiować, w zależności od tego, jak to przebiega i do czego służy. To mniej więcej właśnie tak wygląda, że to jest sięgam na zewnątrz i to, czego ja poszukuję, to już jest pewne zabarwienie tego, co ja znajdę. To jest bardzo ważne i ja to o tym będę mówić w większości filmikach, dlatego że właśnie to jest to nastawienie. Mówi się intencja, a w rezultacie to jest po prostu rodzaj energii, którą ty nakładasz na siebie, chcąc uzyskać jakieś informacje. To jest pewnego rodzaju filtr, ale ciężko to nazwać filtrem, bo to jest po prostu coś, z czym ty budujesz swoje pytanie, tak? Jeżeli powiedzmy, można to porównać do łowienia ryb. Jeżeli ja chcę złapać na swoją wędkę dużą rybę, to muszę przystosować i mieć dobrą wędkę, tak, nie za mało, a nie jakiś kijek i odpowiednią głębokość wybrać, tak żeby tą rybę w ogóle złapać, akurat tą dużą, konkretnie jakiś tam gatunek, tak. Więc generalnie ta wędka musi być przystosowana. Już te narzędzie tego, że ja sięgam po tą rybę, jest konkretne. I nie może być naraz jedna wędka nie może być wszystkimi wędkami naraz.
Znaczy mogłabym w ręku trzymać 5 wędek albo 10, ale to tak jakby mija się z celem, bo ja chcę po prostu tylko tamtą jedną rybę, tak? Po co mi 10 innych, akurat jak smakuje mi tamten i chcę zasięgnąć informacji, jeżeli chodzi o te energetyczne informacje, tylko tamtej informacji akurat i konkretnej tamtej informacji. I jeżeli chodzi o te wędki, to już jest po prostu wybranie na etapie tym, jak my zadajemy pytanie. To nie jest układanie słowa dobrze dobranych słów. To tak jakby słowo to też jest wynik. Pierwotną energią, która formułuje pytanie do zasięgania energii i w ogóle do uzyskania odpowiedzi, tak? Szukamy czegoś i mając coś na myśli, chcemy zadać pytanie albo jesteśmy po prostu czegoś ciekawi i to jest intencja. I najważniejszą rzeczą jest intencja, po prostu. To jest energia, a ja może od razu wyjaśnię, to już ja teraz po prostu poleciałam w inne tematy, zamiast wyjaśniać o samoświadomości, ale generalnie to tak jakby po trochę się z tym wiąże, bo mając intencję, bardzo dużo możemy zdziałać i wiadomo, że intencja działa cuda, chociaż może na pierwszy odcinek to i tak dużo. Chciałabym, żebyście zadawali pytania, co Was interesuje, jaki temat, z których poruszyłam już, miałabym rozwinąć. Ja wiem, że każdego z Was interesuje po prostu coś innego. Im więcej będzie odpowiedzi i komentarzy na dany temat, ten temat poruszę po prostu jako pierwszy. Może tak się umówmy. I w sumie nie chciałabym, żeby to było za dużo, a o świadomości po prostu opowiem w następnym odcinku. Do zobaczenia, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i dawajcie lajki, wtedy będę wiedziała i będę zmotywowana do tego, żeby nagrywać nowe odcinki i będę wiedziała, że Wam się podoba. Do zobaczenia.